Cześć, dziś na tapecie coś, co wygląda jak śmieszny żart, ale niestety wcale nim nie jest, czyli umowa Mercosur. Największa umowa w historii Unii Europejskiej, obejmująca 780 milionów konsumentów, umowa między Europą a krajami Ameryki Południowej. Tutaj niestety diabeł zawsze tkwi w szczegółach, ponieważ może być bardzo niekorzystna dla rolników, dla konsumentów ze względu na zdrowie, ale też na środowisko. A bardzo jest przychylna, bardzo oczywiście wielkim korporacjom. Brazylijska wołowina tanio? No tak, ale za jaką cenę? Słuchajcie, możliwość stosowania hormonów wzrostu, po pierwsze, gdzie europejscy rolnicy tego nie mogą robić, czyli szybko pędzimy te sztuki, żeby wypchać je do sprzedaży. Druga sprawa, antybiotyki można stosować już profilaktycznie, gdzie w Unii Europejskiej tylko w razie wystąpienia jakiejś choroby. Więc rozmawiamy o mięsie, które jest tutaj z każdej strony faszerowane i później trafia to oczywiście na nasze talerze. Pierwsze niebezpieczeństwo. Dostajemy tani produkt, ale jakim kosztem? Oczywiście pojawia się wielkość gospodarstwa. Odnośnie Polski, to możemy porównać to, że w Brazylii wystawiają Ferrari, a my jedziemy rowerem i próbujemy się ścigać. Jeszcze dodatkowo do tego roweru dokładają nam jakieś normy, certyfikaty, zakazy, a tam jest, wiecie, silnik bez AdBlue, takich różnych dodatków i jedzie do przodu i walczy o jak największy zysk, a u nas ten rowerek, jeszcze takie kule są podczepione z tyłu. I tak sobie próbujemy jechać, walczyć i dopóki te cła gdzieś tam były zachowane, to oczywiście staramy się konkurować. Natomiast jeżeli te lejce zostaną popuszczone, to amen w pacierzu. Niestety, nie mamy jak konkurować. Nie mamy. Nie ma szans. Odnośnie tych bardzo wyśrubowanych norm mówi jeden taki parametr, mianowicie w wodzie pitnej w Brazylii dopuszczalna ilość glifosatu to 500 mg na litr wody pitnej, natomiast w Europie 0,1, czyli 500 razy więcej można te normy przekraczać, patrząc na Amerykę Południową, a tutaj oczywiście w Europie i w Polsce staramy się być jak najbardziej ekologiczni, co nam oczywiście wychodzi i dostarczamy mega jakościowe produkty na wasze stoły, a tam, cóż, może być różnie. I właśnie dlatego mogliście widzieć rolników kolejny raz w Warszawie, po to, żeby zaprotestować między innymi przeciwko takim niekorzystnym dla nas umowom i nie tylko rolnikom, bo chcę wam też powiedzieć, że konsumentom, i trochę ten film będzie o tym dzisiaj mówił, że konsumenci też bardzo dużo będą na tym tracić. Znaczy mogą fajnie zyskać. Niższa cena, ale umówmy się, to co dostajecie na talerze, to jest mega ważne, żeby było jakościowe, a nikt z nas nie chce jeść jakichś śmieci i później się zastanawiać, co tam nam wyjdzie i ile razy będziemy musieli wyjść przez to do lekarza. To trochę jak luksusowe samochody kontra europejskie rolnictwo, które niestety jest na przegranej pozycji, bo tutaj faktycznie ta gospodarka europejska może przez tą umowę wzrosnąć, natomiast pomyślcie o bezpieczeństwie żywnościowym w Europie i w Polsce. Niedawne przykłady, zamknięte granice, wszyscy rzucili się do sklepów, wykupili wszystko, półki czyste, produkty pierwszej potrzeby, i teraz sobie pomyślcie, że zamykają nam granice znowu, i nie możemy sobie na własne potrzeby czegoś wyprodukować. Drugi punkt, oczywiście jeżeli przejmą ten eksport-import do Europy, to automatycznie będą mogli dyktować ceny, które na początku spadną, a później, proszę was, kto nie wykorzysta takiej okazji, żeby nie mając konkurencji żadnej nie podnieść cen. Więc to będzie tak bardzo krótkofalowo, te ceny mogą być niższe, natomiast później do góry. Ale przecież kontrole, nie łudźcie się. To można powiedzieć tak jak na przykładzie naszych wschodnich sąsiadów, gdzie rolnicy wtedy protestowali i ujawniali te niekontrolowany wpływ produktów z Ukrainy, a także eksport tam różnych rzeczy, gdzie pod jakimiś papierami produktów spożywczych wjeżdżały auta na lawetkach.
schowane. Więc trochę tak to wygląda, że nie mamy takich możliwości, żeby wszystko skontrolować, sprawdzić tą jakość. No nie ma po prostu takich możliwości fizycznych. To my musieliśmy wychodzić na tę ulicę, na tą granicę, jeździć i pokazywać, co tam się dzieje, jak to wygląda i że nie ma żadnej kontroli, żeby to pokazać jak jest, więc no nie łudźcie się, że w tym przypadku będzie inaczej, ponieważ są to ogromne ilości i nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby to skontrolować, ale też sprawdzić to pod kątem antybiotyków, zakazanych substancji w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Piękne są te nierówne standardy, przede wszystkim pod kątem Zielonego Ładu, wycofywanych substancji na potęgę w Unii Europejskiej, gdzie rolnicy europejscy starają się dostarczyć te produkty jak najlepsze i zgadzają się po części na to, co się dzieje, żeby te produkty były oczywiście jakościowo perfekt. Natomiast to, co u nas zakazane w całej Ameryce Południowej, stosujemy i cieszymy się, bo jak mamy podjeżdżać do rolników, którzy mogą wszystko, a my nic? No i co, my później mamy to jeść, to ma trafiać na nasze talerze, z racji tego, że oczywiście przez to, że te substancje są dostępne, ta żywność jest tańsza, nie jest droższa. Jest tańsza, bo można ją mniejszym kosztem wyprodukować, a my znowu w zamian za to, że nie możemy tego stosować, musimy wjeżdżać jakimiś mechanicznymi uprawkami. Często jest to praca ręczna w polu, i przez to automatycznie produkty są droższe. Także ta konkurencja, jak sami widzicie, na pięknym, równiuteńkim poziomie możemy podjeżdżać bez problemu i walczyć. Dobra, i plaster na otwarte rany, czyli rekompensaty dla rolników. Taki pojawił się pomysł, bo Unia Europejska albo niektóre osoby zaczęły widzieć to niezadowolenie, nie tylko wśród rolników, ale też społeczeństwa. I teraz próbuje się tych rolników trochę przekupić, że będą rekompensaty, ale to nie jest to, czego my chcemy. My nie chcemy żadnych rekompensat, nie chcemy jakichś dopłat. Chcemy działać na równych zasadach. Tak jak o tym kiedyś mówiłem pod kątem Unii Europejskiej, że fajnie jakby nie było dopłat, ale równe zasady w całej Unii Europejskiej, czyli żaden kraj ich nie będzie miał. I wtedy możemy sobie konkurować. My, jako polscy rolnicy, radzimy sobie bardzo dobrze, bo zachowujemy tą ekonomiczną jeszcze zdolność i walczymy tutaj i konkurujemy bardzo dobrze i mamy świetne produkty, które też eksportujemy w Unii Europejskiej. Natomiast ten plaster i te rekompensaty jest bardzo słabe i nie tego oczekujemy i tego nie chcemy po prostu. Zresztą rekompensaty to idealny przykład, wersja kopalnie w Polsce, gdzie te rekompensaty były wypłacone, kopalnie zamykane, i zapominamy o temacie. I co teraz robimy? Importujemy. Pięknie. Nasze zamknąć, import otworzyć i wszyscy zadowoleni. Ludzie dostali tam, nie wiem jakie tam kwoty, na pewno takie, że z tej pracy mogli zrezygnować i szukać innej. Natomiast tak samo może się wydarzyć właśnie w tym przypadku. Dajemy pieniążki, zamykamy te gospodarstwa, a resztę możemy importować. I wtedy ta cena już oczywiście będzie taka, jak osoba eksportująca, kraj eksportujący sobie zażyczy. Nie chodzi o to, żeby bać się zmian, chodzi o to, żeby te zmiany były sprawiedliwe. Polska wieś europejskie rolnictwo potrzebuje wsparcia, ale nie w formie rekompensat. Chodzi o równe zasady gry i szacunku dla naszych produktów. I pytanko oczywiście do Was, czy myślicie, że te rekompensaty to dobry pomysł, żeby rolnicy dostali te rekompensaty i żeby te tańsze oczywiście produkty trafiły na nasz rynek. Mówimy tutaj bardzo mocno o rynku mięsnym, o cukrze, ale też można powiedzieć całej branży rolniczej. Jak Wam się to podoba? Czy jakoś to widzicie i będziecie z tego powodu zadowoleni? Ponury żart takich naszych europejskich rozkmin, czyli to, że walczymy tutaj z zalesianiem i w Polsce to zalesianie wzrasta oczywiście. Nie wycinamy tych lasów, tylko walczymy, żeby było jak najwięcej. Ameryka Południowa znowu wycina amazońskie lasy pod produkcję soi. Więc można powiedzieć, że zderzamy się z dwoma frontami, gdzie jesteśmy tutaj bardzo mocno ekologiczni, ciśnięci certyfikaty, a z drugiej strony Ameryka Południowa robią co chcą i automatycznie mogą na innych zasadach z nami konkurować.
Osobiście myślę, że każdy taki cios w rolnictwo to cios w oczywiście bezpieczeństwo żywnościowe, które jest mega ważne i no musimy na to zwracać uwagę. Dużo się w naszym świecie dzieje, w najbliższej okolicy. No i takie poczucie, że mogą nas odciąć po prostu od żywności, która jest niezbędna. No niestety, bez samochodu możemy się obejść, ale bez jedzenia niestety nie. No i tutaj musimy walczyć o to, żebyśmy byli w pewnym sensie samowystarczalni i mogli dostarczyć jak najlepszej jakości produkty dla naszych obywateli. Więc mega ważny punkt, jeżeli chodzi o całą tą umowę i o to, żeby to rolnictwo polskie było jak najlepsze i jak najbardziej mocno prosperujące. A jeżeli chcemy sobie pogadać o traktorach za miliony, no to tak, te ceny są abstrakcyjne i tak, to są narzędzia naszej pracy. Tymi traktorami nie wyjeżdżamy, żeby się polansować i pobawić, tylko po to, żeby zrobić konkretną pracę w polu. I po to one są. Na przykładzie mojego gospodarstwa praktycznie przez ten cały okres gospodarzenia maszyny używane, trochę tych różnych starych gratów się pojawiło. Nowsze ciągniki albo nowsze, w cudzysłowie nowsze, bo ja jeszcze żadnego nowego nigdy nie kupiłem. Zawsze to były używane maszyny 10-12-letnie, tak jak w przypadku teraz kombajnu, który kupiłem od sąsiada. Właścicielem jest na razie bank, natomiast staram się robić wszystko, żeby trafił w moje ręce. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem narzekania, lamentowania, jak to jest źle, tylko wolę działać, robić, zastanawiać się, co można zrobić, żeby to gospodarstwa lepiej prosperowały. Kiedyś na mniejszych gospodarstwach ludzie po prostu musieli iść na etat i dorabiać. Teraz już na większych gospodarstwach rolnicy zastanawiają się, co zrobić, żeby jakoś iść do przodu, więc często oczywiście pojawiają się jakieś biznesy towarzyszące. Bardzo fajnym przykładem są tutaj rolnicy, którzy z tych swoich produktów starają się wyciągnąć jak najwięcej, czyli na przykład mając jakąś hodowlę mięsną, robią swoje produkty, przetwory i lokalnie je gdzieś sprzedają i widzę, że takie biznesy bardzo fajnie się rozkręcają. Oczywiście wchodzą kwestie warzyw, takich mniejszych, bardziej pracochłonnych rzeczy, ale bardzo fajnie dochodowych, więc nie łudźmy się, że uprawiając tylko pszenicę, rzepak i tak dalej, będziemy mogli tutaj sobie jakoś na godnym poziomie żyć, ale oczywiście chyba każdemu zależy, żeby nie negować tutaj tych drogich traktorów, które cały czas, tak jak mówię, są narzędziem pracy, tylko żeby wspierać to polskie rolnictwo, bo każdy na tym oczywiście skorzysta.